Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taki wzór w groszki i wzór w muszelki. Wzór w groszki to jest liczba oczek podzielna przez 5. To jest podstawowy wzór. Natomiast wzór w muszelki to jest liczba oczek 18. 2 oczka lewe po tej stronie, 14 oczek prawych i 2 oczka lewe po tej stronie. Zaczynamy od wzoru w groszki. Wzór w groszki to jest wzór liczba oczek podzielna przez 5. Czyli musimy nabrać tyle oczek, aby suma tych oczek była podzielna przez 5. Natomiast na wysokość wzór ma 8 oczek. Na wysokość jest 8 oczek. A na szerokość to jest liczba oczek podzielna przez 5. Czyli ja sobie nabiorę 20 oczek, będzie podzielne przez 5, plus dodam 2 oczka brzegowe, czyli 22 oczka nabiorę. Nabieramy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Dobrze, ściągamy drut. I pierwszy rząd to będą same oczka prawe. Czyli robimy 22 oczek prawych, same oczka prawe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I oczko brzegowe. Ja zawsze oczka brzegowe przerabiam na lewo, ale to już jak to woli, tak można przerabiać. Drugi rząd parzysty, będą same oczka lewe. Czyli robimy same oczka lewe. Dobrze. W trzecim rzędzie będziemy robić te groszki. Jak mówiłam wcześniej, to jest liczba oczek podzielna przez 5. Czyli robimy 4 oczka prawe i w piątym oczku, z piątego oczka robimy 5 oczek. Wtedy nam powstaną te groszki. Dobrze, to robimy. 4 oczka prawe. I na piątym oczku, z piątego oczka robimy 5 oczek. 1, drugie, trzecie, czwarte i piąte. I w ten sposób na jednym oczku mamy 5 oczek. I robimy 4 oczka prawe. 3, 4 i z tego oczka robimy 5 oczek. 1, 2, 3, 4 i jeszcze jedno, 5. I dalej 4 oczka prawe. I z jednego oczka robimy 5 oczek. 1, 2, 3, 4 i 5. I 4 oczka prawe. I z jednego oczka robimy 5.
Raz, dwa, trzy, odwrotnie, 4 i 5. I zostało nam oczko brzęgowe. I tak mamy początek tych groszków. Następny rząd parzysty. Tu wszystkie oczka robimy na lewo, przy czym tam, gdzie były dodane te 5 oczek z jednego, to teraz będziemy odejmować te oczka na lewo. Czyli mamy te 5 oczek z jednego oczka. I teraz będziemy odejmować, czyli robić wszystkie 5 oczek razem na lewo. Jest 5 oczek. Przeciągamy nitkę. Ściągamy. I mamy 5 oczek przyrobionych razem na lewo. Dalej były 4 oczka prawe. Czyli u nas to są teraz lewe, bo poprzednio były prawe, czyli teraz lewe. I 5 oczek zamykamy na lewo. Dobra. I przeciągamy nitkę. I mamy zamknięte 5 oczek. 4 oczka lewe. I 5 oczek przerabiamy razem na lewo. 3, 4, 5. Dobrze. I przeciągamy nitkę. I mamy 5 razem na lewo. 4 oczka lewe. I 5 oczek razem na lewo. I przeciągamy nitkę. I mamy razem 5 oczek na lewo. I zostały nam 4 oczka lewe. 4 i oczko brzęgowe. I tak nam powstały te groszki. To jest na razie część wzoru. Teraz będziemy robić 2 rzędy gładkim prawym, czyli zrobimy jeden rząd oczkami prawymi, a drugi rząd oczkami lewymi. Czyli tak. Ten rząd to będą same oczka prawe. I następny rząd robimy same oczka lewe. I oczko brzęgowe. Dobrze, teraz będziemy robić rządek z tymi groszkami, z tym, że te groszki będą przesunięte. Więc poprzednio robiliśmy 4 oczka prawe. Teraz, żeby przesunąć te groszki, to zrobimy oczko brzęgowe, 2 oczka prawe i w tym oczku trzecim dodamy 5 oczek. Z jednego oczka zrobimy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I dalej robimy 4 oczka prawe
I z tego ostatniego, 5. oczka robimy 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Dalej robimy 4 oczka prawe. I z 5. oczka robimy 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. I dalej znowu 4 oczka prawe. I z 5. robimy 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. I zostały nam jeszcze 2 oczka prawe i oczko brzegowe. Dobrze, mamy ponabierane te po 5 oczek. W następnym rzędzie będziemy odejmować te 5 oczek. Czyli robimy tak, 2 oczka lewe i 5 oczek. Z tych 5 oczek robimy 1 oczko na lewo. Czyli znowu łapiemy te wszystkie 5 oczek. Tylko żeby nam za dużo się nie złapało. 3, 4, 5, dobra. I przeciągamy je na lewo. No i źle się nitka złapa. Dobrze, teraz jest dobrze. I mamy 5 oczek przerobionych razem na lewo. Następnie mamy 4 oczka lewe. I znowu mamy te 5 oczek przerobić na lewo. Trzeba je wszystkie złapać. 3, 4, 5, żeby nie za dużo i nie za mało złapać, bo nam się zwiększy albo zmniejszy liczba oczek. No dobrze, mamy już zrobione 5 oczek razem na lewo. Następnie 4 oczka lewe. I kolejny raz mamy razem na lewo złapać te 5 oczek. Zrobić jedno z 5 na lewo. O, udało się. I dalej 4 oczka lewe. I ostatni groszek nam został. Czyli 5 oczek robimy razem na lewo. 4, o 5, złapało się. No i chyba źle się złapało. Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5. Dobrze, teraz już się chyba dobrze złapało. Przeciągamy nitkę i jest jak być powinno. I zostały nam jeszcze 2 oczka lewe i ostatnie oczko brzegowe. Tak to po lewej stronie wygląda, a tak wygląda po prawej. Czyli zrobiliśmy 8 rzędów wzorem w groszki i następnie dalej robimy 2 rzędy gładkim prawym i znowu groszki. Tylko groszki wtedy znowu robimy 4 oczka prawe i w 5. robimy ten groszek. Dobrze. Następnie mamy ten wzór w muszelki. On się składa z 14 oczek prawych i 2 lewych po tej stronie i 2 lewych po tej drugiej stronie. Może, żeby było widać, o, 14 oczek prawych, 2 lewych po tej stronie i 2 lewych po tej stronie. Czyli jest 14, czyli 18 oczek. Ja tutaj mam 22, w zasadzie to 20 plus 2 oczka brzegowe. Więc będziemy mieli trochę więcej oczek, ale to nie będziemy ich przerabiać wzorem, tylko tak, będzie oczko brzegowe i 1 oczko prawe. Na początku jeszcze zrobię sobie, żeby oddzielić tutaj od tych groszków trochę, zrobię jeszcze 1 rząd oczkami prawymi, a drugi oczkami lewymi, żeby to trochę oddzielić te wzory. Czyli teraz zrobię cały rząd oczek prawych.
Dobrze, i następny rząd będą same oczka lewe. Jeszcze nitkę sobie ściągnę z kłębka. I dobrze, mamy zrobione te dwa rzędy gładkim prawym, żeby oddzielić trochę od te groszki i zaczniemy robić wzór muszelki. Dobrze, mamy oczko brzegowe. Tu jedno oczko będziemy mieli więcej. I teraz tak, robimy 2 oczka lewe i 14 oczek prawych. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 2 oczka lewe. Raz, 2 i nam zostało jeszcze z poprzedniego wzoru i oczko brzegowe. Dobrze. W rzędzie parzystym robimy tak, jak nam oczka schodzą z drutu, czyli tam, gdzie były poprzednio prawe, będziemy robić lewe, a tam, gdzie były lewe, będziemy robić prawe. Czyli tutaj są 2 prawe, teraz będzie 14 lewych. Dobrze. I zrobiliśmy 2 rzędy i zrobimy jeszcze 2, zanim będziemy krzyżować oczka. Musimy zrobić 4 rzędy tutaj, żeby było ściegiem gładkim na prawo przez tych 14 oczek i tutaj 4 rzędy, żeby po lewo. Ostatni rząd parzysty, zanim zaczniemy krzyżować oczka. Robimy tak, jak oczka nam schodzą z drutu, czyli tam, gdzie były prawe, to robimy lewe, tam, gdzie były lewe, to robimy prawe. Dobrze, teraz będziemy krzyżować te oczka. Jedne w prawą stronę, jedne w lewą stronę. I to są krzyżowane 3 z 3. Tu mam po środku 2 oczka prawe i znowu krzyżujemy 3 z 3. Jeszcze sobie nitkę wyciągnę. No dobrze, to się zabieramy do roboty. Oczko brzęgowe, jedno oczko z tamtego, co nam zostało, 2 oczka lewe i teraz będziemy krzyżować 6 oczek, czyli 3 oczka z przodu roboty będą szły. I jak to zrobić? Nitkę idącą do kłębka przerzucamy naprzód, 3 oczka z drutu lewego ściągamy bez przerobienia. Następnie przerabiamy 3 oczka na prawo
I te oczka, których żeśmy nie przerobili, łapiemy, odwracamy robótkę, łapiemy z tyłu drutem lewym i ściągamy wszystkie oczka z drutu prawego. Następnie drutem prawym łapiemy te 3 oczka, które były nieprzerobione, które były przerobione, przepraszam. I w ten sposób mamy skrzyżowane oczka 3 razy 3 oczka z przodu roboty. Te 3 oczka, które były nieprzerobione, przerabiamy na prawo. O, i tak to nam wyszło. Dalej mamy 2 oczka prawe. Teraz będziemy robić odwrotnie, czyli będziemy krzyżować w lewo. O, tak będziemy teraz robić. Czyli tak, pierwsze 3 oczka, nitkę z kłębka mamy z tyłu. Pierwsze 3 oczka łapiemy prawym drutem. Nitkę z kłębka mamy z tyłu, należy o tym pamiętać. Później przerabiamy 3 oczka prawe. I te 3 oczka, to żeśmy wtedy nie przerobili, łapiemy lewym drutem. Ściągamy wszystkie oczka. I łapiemy te, które żeśmy przerobili z tyłu. O, i w ten sposób nam się skrzyżowały w lewo. Przerabiamy te nieprzerobione 3 oczka. 2 oczka lewe. I te oczka, co nam zostały, i oczka brzegowe. O, i tak to wychodzi mniej więcej. Dobrze, następny rząd to będą same oczka lewe, tam gdzie były prawe, a tam gdzie były prawe, tam będą lewe. Czyli przerabiamy tak, jak nam oczka schodzą z drutu. 2 prawe, 14 oczek lewych. I 2 prawe. I 2 oczka, które nam zostały. O, i tak to wygląda. Następnie robimy 4 rzędy ściegiem gładkim, czyli pierwszy rząd oczka prawe, drugi rząd oczka lewe, później znowu następny rząd oczka prawe i oczka lewe. Dobrze. I teraz jeszcze raz będziemy krzyżować 6 oczek, czyli 3 oczka w prawo, 3 oczka w lewo. Tak samo jak było poprzednio robione. Dwa oczka lewe z tego wzoru i krzyżujemy. On ma iść w prawo. Czyli drut z kłębka naprzód. Ściągamy 3 oczka prawym drutem z lewego drutu. Nitka z kłębka mamy tutaj na przodzie roboty. Dalej robimy 3 oczka prawe. I z tyłu te oczka, które były nieprzerobione, łapiemy drutem lewym. Ściągamy wszystkie oczka. Te oczka, które były przerobione, łapiemy drutem prawym. Przekręcamy. O. I robimy 3 oczka prawe. 2 oczka prawe. Teraz będziemy w lewą stronę. Czyli łapiemy, ściągamy 3 oczka bez przerobienia na prawy drut. Dalej przerabiamy 3 oczka na prawo. I te nieprzerobione ściągamy z przodu roboty. Raz, 2, 3. Ściągamy wszystkie oczka i z tyłu łapiemy tamte, które były przerobione. 3. I przerabiamy na prawo 3 oczka. I 2 oczka lewe. 1 oczko i oczko brzegowe. O. Zrobię jeszcze jeden rząd, żeby wykończyć. Te wzory są tak liczone, że trzeba zrobić wszystkie rzędy. Rzędy pierwsze, rzędy parzyste i nieparzyste, żeby był pełny wzór. Dlatego zrobię jeszcze ostatni wzór
ostatni rząd, rzędy parzyste. Robimy to, jak oczka schodzą z drutu. Czyli tam, gdzie były oczka prawe, to teraz mamy oczka lewe. Dobrze. I to tak wygląda mniej więcej. Tu od razu można zauważyć, że ten wzór warkocza, tak zwany muszelki, nam zwęził robótkę w stosunku do poprzedniego ściegu. Tak jak wszystkie wzory warkoczowe, one trochę zwężają nam robótkę, dlatego że zawsze trzeba się liczyć z tym, że ta robótka będzie węższa i trzeba po prostu więcej oczek przerobić, żeby wyszła taka sama ilość centymetrów na szerokość. I to w zasadzie tyle. Te wzory są wykorzystane do zrobienia mojego swetra, takiego zielonego. On jest na moim blogu, jest cały opis dokładny. Tutaj w tym filmiku tylko pokazałam, jak zrobić ten wzór w groszki, ponieważ tam nie ma, na blogu nie ma takiego schematu, tylko jest opisowy. No niektórzy wolą opisowy, niektórzy wolą schematy, ale tutaj pokazałam, jak ja to robię, tak żebyście mogli sobie obejrzeć i zrobić samemu, już bez problemu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia następnym razem.